Tak? Dzisiaj wizyta u Ciebie. Jesteś dla nas w naszym kraju najbardziej atrakcyjną osobą pod względem dostarczania informacji na temat kogeneratora. Tak jest, więc myślę, że kogeneratora, który jest właśnie, nie jest standardowy, bo sama kogeneracja już istnieje, tylko problemem w kogeneracji chwyta ta cyna bez najmniejszego problemu. No a tak nowoczesną taką lutownicę też mam, grotową, no ale to naprawdę zanim ona nagrzeje, niby się ustawi te 300 stopni, ale nie lutuje tak skutecznie jak ta. I poza tym tu mamy ciepło, czyli naciskam ciepło, mam na żądanie i ta cyna pięknie, czyli pobielam te kable. Teraz jeżeli chodzi o procedurę odpalania, to i jak zwykle zawsze coś tam jest i trzeba. No i tutaj jest taki myk, że oczywiście na razie jest to sterowanie ręczne, ale to będzie z domu zapotrzebowanie na energię cieplną, czyli Digital Port 4 w moim przypadku. Wszystkich gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. Tego pana wszyscy kanału Dobry Projekt znają bardzo dobrze. Witam Cię, Waldku. Witaj, Marcinie. Cześć. Pogoda mamy przednią, co? Tak, jest piękne słoneczko i tak samo było w sobotę i trochę posunąłem do przodu mój projekt kogeneracji. Tak, powiedz mi, jak kwestia dzisiaj produkcji? Czy ty masz zasypane te panele, czy nie? Nie, w miarę tam coś produkują, chyba jakieś 700-800 watów leci do akumulatora. A jak wiatrak? No wiatrak tak jak widać, to znaczy no jest jako ozdoba bardzo ładna. Okej, super. Waldek, to właśnie już zdążyłem Ciebie zapytać, czy to są superkondensatory? Wartek mówi, to nie są superkondensatory. Tak, to nie są superkondensatory. Chodzi tylko o to, że z tego kogeneratora, z prądnicy kogeneratora muszę ustabilizować troszeczkę napięcie, bo z jakiegoś powodu falownik sobie z tym nie radzi. To znaczy nie radzi sobie dlatego, że on był do paneli, a nie do prądnicy przygotowany. No i próbuję właśnie tutaj te kondensatory po prostu polutować w taką baterię kondensatorów. 470 mikrofaradów każdy pojemności. Dzień dobry. Cześć! Cześć, ja słyszałem, że Ty świetnie śpiewasz. Tak, możliwe. Tak? Okej, super. No to już w takim razie, Waldek, to na innym kanale, tak? A właśnie, a gdzie Cię można znaleźć, jakby ktoś chciał posłuchać Twoją córkę? Jako Sandra Wawer jest taki kanał na YouTubie, także mniej więcej od połowy lub końca lutego będzie też można już ją obejrzeć w telewizji, ale tak, to powiemy bliżej. A, to zdradzimy później tajemnicę. Tak, dobrze. No, tajemnicę zdradzimy później. W każdym razie, ze starego inwertera, który kiedyś u mnie działał i się spalił przez zbyt wysokie napięcie z sieci. To jest ten tutaj? Tak, ten inwerter wiele lat mi pięknie służył. A jakiej to jest mocy? No to jest akurat 4 kW. 4,2 chyba kW w szczycie. W każdym razie on miał tam łącznie 12 kondensatorów, 2 przy wylutowywaniu niestety delikatnie uszkodziłem, więc już ich nie będę używał, ale pozostałe, zobaczcie właśnie ile w porządnych inwerterach zazwyczaj jest bardzo dużo takich kondensatorów i dużej pojemności, natomiast w kondensatorach chińskich jest z góra 2 takie kondensatory, dokładnie takie same, ale 2, więc no tutaj taka, zobaczcie jaka delikatna można by rzec różnica. W każdym razie chcę ustabilizować napięcie, bo dlatego, że teraz robi mi coś takiego mój kogenerator, że falownik cały czas ten kogenerator pięknie dociąża i w pewnym momencie nagle jest odciążenie i wiadomo, kogenerator wtedy wchodzi na wysokie obroty, no bo prądnica była dociążona, za chwilę nie. No i takie cykle się powtarzają tak cały czas, jakby w takich cyklach pracuję, więc dlatego mimo, że mocy maksymalnej dawał mi kogenerator elektrycznej 5,5 kW, to średnia z godziny wyszło zaledwie 4 kWh. Dlatego, że on właśnie odpuszczał. Stop. No. Jakby ktoś widział pierwszy raz nasz odcinek, to tak, to wracamy do brzegu, słuchaj, od nowa, tak? To znaczy tak, ktoś pierwszy raz usłyszy hasło kogenerator. Co to jest, panie? Rzeknij, co to jest kogenerator? Kogenerator to jest urządzenie, które z jednego źródła paliwowego będzie potrafiło wytworzyć, tak jak w moim przypadku, ciepło, a odpadem ma być w tym przypadku prąd. Czyli jest to silnik spalinowy, akurat konkretnie dawcą jest Matis, dlatego że według mnie to jest najbardziej ekonomiczny i ekologiczny silnik. W każdym razie pracuje to na gazie ziemnym, docelowo będzie pracowało na gazie ziemnym i będzie produkowało z gazu ziemnego nie tylko ciepło, które w tej chwili mam z gazu ziemnego w domu, tylko dokładnie przy tym samym zużyciu, bo już to mam po testach,
Będę miał... Nie zdradzamy, za dużo nie zdradzamy, po kolei. Będę miał za darmo prąd, po prostu. Za darmo wychodzi prąd. Dosłownie za darmo wychodzi Dosłownie prąd. za darmo tak? wychodzi prąd. Czyli tłumaczymy. Ty w tej chwili jesteś na takim etapie, że twój silnik, który ma być twoim kotłem CO, żeby taki każdy zrozumiał, o co chodzi. Mamy kocioł CO, tylko ten kocioł to nie jest taki standardowy kocioł, tylko to jest, powiedzmy, że taki normalny, standardowy, ale silnik samochodowy, tak jest, który jest napędzany paliwem. Dobrze rozumiemy? Tak jest. Dobrze. Projekt jest taki, żeby był u ciebie napędzany gazem ziemnym. Tak jest. A nie tym LPG takim ze stacji benzynowej? Tak, i gazem ziemnym już w tej chwili jest napędzany. Okej, czyli już przeprowadziłeś próby, testy, dokładnie. już są, dobrze? Dokładnie. Okej. I teraz tak. A to jakby robię do ustabilizowania pracy prądnicy, no bo wiadomo, na razie trwają testy. Testy robię mniej więcej godzinę dziennie, czyli kogenerator na razie u mnie pracuje codziennie przez godzinę dziennie pod pełnym nadzorem, ale właśnie no, wychodzą takie różne rzeczy typu właśnie zmiana tej, dziwne odpuszczanie tej produkcji i tak dalej, więc chcę dojść do tego, czy to jest być może niestabilne napięcie, być może jakieś inne warunki. No w każdym razie testuję cały czas i będziemy mogli to tutaj u Ciebie Jesteś pokazać. miłośnikiem off-gridu. Jestem miłośnikiem niezależności. Może nie do końca off-gridu, tylko pełnej niezależności, więc wiele moich projektów, które robię, niekoniecznie muszą być tańsze, a właśnie powodują pewną niezależność. Czyli na przykład agregat, który przerobiłem na LPG, niekoniecznie taniej pracował, ale chodziło mi o to, żebym miał źródło prądu z kolejnego źródła jakby paliwa, czyli LPG mogę sobie kupić, a być może benzyny za chwilę zabraknie w stacjach, albo będą takie kolejki, że nie kupimy. A po LPG nikt nie będzie dążył do agregatu, tak? Bo mało ma ludzi agregat na LPG. Tak samo z gazem ziemnym. No dopóki kurka nie zakręcą, dopóki fizycznie ten gaz się nie skończy, będzie można z niego korzystać. Na razie to jest najtańsza forma chyba uzyskiwania energii cieplnej i elektrycznej, jeżeli chodzi o gaz, no bo węgiel przy takich cenach, wiadomo, że nie jest już najtańszym źródłem, chociaż zawsze był. No i oczywiście pompy ciepła, ale pompy ciepła to ja zawsze twierdzę, że gruntowe są świetne, a powietrzne, no to już powiedzmy, że dla naszych warunków do tych -5 jeszcze fajne, ale poniżej -5, kiedy jest na dworzu, no to już są mniej fajne. Mniej fajne. I coraz mniej fajne są przy -15, przy -20. No to już w ogóle, tak? To już w ogóle nie są fajne. Tak jest, to już w ogóle nie są fajne, no więc takie jest moje zdanie. O co kaman z tymi tutaj kondensatorami? To znaczy co? Chodzi o to, że kondensator, jeśli dobrze rozumiem, to jest kwestia takiego wyregulowania tego udaru prądowego, tak? Bardziej ustabilizowania, złapię długopis i akurat tu na gazecie, którą mam, ale chodzi o to, że w tej chwili po wyprostowaniu, w tej chwili po wyprostowaniu mniej więcej powiedzmy tak wygląda ten przebieg, bo tutaj są te sinusoidy, które sobie tak trzy ze sobą się przeplatają, no dobra, tak. To w każdym razie tworzą mniej więcej taki zygzaczek. I teraz jeżeli obroty się wzrastają, to ten zygzaczek się przesuwa wyżej, jeżeli obroty generatora spadają, to się obniżają niżej. A jak wiemy, mi zależało na tym, żeby ten kogenerator był zregulowaną mocą cieplną, a nie elektryczną. Więc dlatego chcę jakby to zrobić, te wahania, chcę ustabilizować tymi kondensatorami. Teoretycznie powinno to dać taką prawie że prostą linię. Ona będzie zmieniać się w czasie, ale będzie już prowadzić się tak bardzo prosto, a nie z takimi szarpaniami, bo prawdopodobnie te szarpania wpływają tutaj na pracę i stabilność pracy falownika. Ale jeszcze nie wiem, czy sam falownik jest tutaj winny temu, czy właśnie, no dlatego akurat dzisiaj trafiłeś, że właśnie następnym etapem testu miało być to być może ja zrobię tak, że to polutuję, jeżeli masz czas. Nie musisz tego pokazywać, lutowanie o to żmudne, ale podłączymy i za chwilę odpalimy kogenerator i on sobie popracuje. Super, ja myślę, że to jest mega fajne, w ogóle to by się nam tutaj udało też Tobie spojrzeć trochę przez ramię, bo no wiadomo, każdy to chce widzi już tylko efekt końcowy, że ile tego ciepła podaje, ile zużywa właśnie, i tak dalej, a natomiast do tego, żeby to dojść, to już jest cała droga tutaj. Tak, więc i tak samo żmudne testy, bo oczywiście w teorii to zawsze wszystko pięknie wygląda, a później dochodzi do praktyki i nagle się okazuje, że coś, co z trójfazowego prądu, który ma na przykład około tam 200 Hz, ta kreska już powinna być stabilna, a wydaje się jednak, że coś tu jest nie tak. I tak samo kolejny problem jest z tym, że akumulator, który mam, który już pokazywałeś, który jest za tobą, tak, on przyjmuje około 3 kW prądu. Niestety. Tu jest dyszka, LiFe po 4. Tak jest. On jest razem z Battery Manager to System, czyli tym zarządzaniem, całą baterią, jest podłączony pod Twoje falowniki. Zachęcam naszych widzów, dobrego projektu do tego, żebyście sobie wskoczyli na film, w którym to wszystko omawiamy i pokazujemy.
Tak? Dzisiaj wizyta u Ciebie. Jesteś dla nas w naszym kraju najbardziej atrakcyjną osobą pod względem dostarczania informacji na temat kogeneratora. Tak jest, więc myślę, że kogeneratora, który jest właśnie, nie jest standardowy, bo sama kogeneracja już istnieje, tylko problemem w kogeneracji jest to, że jeżeli mamy odbiór prądu cały czas, to nie ma żadnego problemu. Każdy kogenerator, który wstawimy, każdy silnik, nawet 2 litry pojemności, on będzie miał 100 kW produkcji sumarycznej, na przykład prądu plus ciepła, to nie będzie problemu, jeżeli będziemy mieli w co to odbierać. Ale właśnie tu jest taka magia, że ja właśnie dlatego robię zmodulowaną mocą cieplną, i ten prąd produkowany przy okazji, żeby ładował te baterie po to, żeby właśnie wykorzystać maksymalnie ten zużywane paliwo. Bo po to, żeby sobie silnik pracował i nie produkował będzie ciepło, to je trzeba odbierać, ale żeby produkował również prąd. O, właśnie w tej chwili akurat cyknęło, czyli dom już nie potrzebuje zapotrzebowania, zgasły pompy. Przed chwilą na ujęciu prawdopodobnie było widać, że te pompy tam, ta pomarańczowa pompa, która tam jest, pracowała. Natomiast teraz przestała pracować i w tym momencie zapotrzebowanie domu na ciepło już się skończyło i też piec, kocioł gazowy w tej chwili zgasł i tak samo będzie gasł mój kogenerator. W momencie zwykłego kogeneratora odpalamy go raz i nie gasimy go przez cały sezon grzewczy. A to jest ogromna różnica wtedy w spalaniu. No bo tak wiadomo, że kogenerator, jeżeli nie będzie pracował, to będzie zużywał 0 m3 gazu na godzinę. No bo nie będzie pracował. A jak będzie pracował, no to właśnie jak tu Marcin sobie życzy, zdradzimy później, ile właśnie wyszło to zużycie. Okej, dobrze. Waldek, ja jestem takim wyznawcą tego, żeby czasami mówić niektóre rzeczy po 20, 30, 50 razy, powtarzać je w kółko. Tak samo zawsze na samym początku mówię, że my jesteśmy wielkimi fanami niepłacenia w ogóle rachunków, a jeśli już mamy je płacić, to płaćmy je jak najniższe, ile się tylko da. Ty jesteś swego rodzaju takim pomostem dla nas, jako dla off-gridu, do tego, żebyśmy mogli przeskoczyć pomiędzy momentem, kiedy nie mamy fotowoltaiki, znaczy mamy fotowoltaikę na dachu, możemy z niej korzystać, tylko że ona nie podaje. No w związku z tym po prostu mamy jedynie tylko te panele. To jest raz. Dwa, jeśli nawet ktoś posiada wiatrak, umówmy się już, nawet niech to będzie taki fajny, zawodowy wiatrak, jak ma choćby nawet Artur czy Edward, taki powiedzmy 5 kW, to nadal powstaje ten moment, w którym okazuje się, że pomiędzy brakiem światła, brakiem wiatru, okazuje się, że mamy tą dziurę taką. I tą dziurę jesteś zapchaj dziura. Dokładnie tak. To znaczy wypełniam właśnie to, co mi brakuje, czyli mi zimą brakuje przede wszystkim prądu. Bo ciepło miałem i tak z gazu, i tak miałem, ale nie miałem prądu. I ten magazyn, który oczywiście wirtualny jest, net metering, jest fajny, ale on też powoduje, tak jak w moim przypadku, że ja nie mam więcej już miejsca na dachu na panele, a taki kogenerator zajmuje dokładnie 1 na 60 cm. I produkuje tyle, co coś, co zajmuje dobre 100 m². No więc taka jest malutka różnica a i tak ten gaz, cały czas powtarzam, ziemny zużywam, bo to jest bardzo istotne. Ja cały czas ten gaz ziemny zużywam, bo co innego, jeżeli bym musiał zrobić przyłącze, wcześniej go nie używałem, no to wtedy może by to było do zastanowienia, ale tutaj nie miałem nawet się co zastanawiać, tylko chodziło o to, czy ta teoria, którą liczyłem i wychodziła mi każdorazowo, że prąd będzie gratis, no i tylko chodziło o potwierdzenie tego faktu. A wszyscy dookoła mówili ci, żebyś puknął się. Tak, dokładnie. Wszyscy jeszcze mi znowu w drugą stronę. Teraz każą mi zakładać pompę ciepła do tego, a ja wiem, że będę miał tego ciepła za dużo, bo co innego jest, jeżeli taki kogenerator, na przykład jeżeli on w tej chwili powiedzmy około 10 kW daje mocy cieplnej, to ktoś by powiedział, że to jest mało, ale trzeba pamiętać, że on będzie pracował przez około 6-8 godzin, może nawet 10 dziennie, więc nawet dla dużego domu, który jest dobrze docieplony, mój niestety nie jest, będzie wystarczało naprawdę tego ciepła aż za dużo. Nawet do takich domów po 300 m². Okej, czyli tak. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że podaje nam fotowoltaika, wiatrak, wszystko wieje, chodzi, podaje nam, również zużywamy, powiedzmy, że online, na bieżąco to wszystko, to w tym momencie Twój kogenerator jest nam totalnie niepotrzebny i oby tak było i oby przez cały rok nigdy on nie był potrzebny, natomiast jak przestanie wiać, przestanie świecić słońce, to nagle okazuje się, że 2, 3, 5, 10, 20, a może 30 dni w roku ten Twój kogenerator po prostu rozwiązuje Wam totalnie potrzebę podpinania się pod sieć
elektroenergetyczną. Dokładnie tak. Czyli ja zawsze tutaj porównywałem świetnie dla dobrego projektu. W dobrym projekcie według mnie to jest świetne rozwiązanie. Nie chcę mówić, ale naprawdę się okazuje, że jedna z butla z gazem wystarczy naprawdę na długo i to aż sam Marcinie nie mogłeś ostatnio chyba uwierzyć, jak Cię informowałem. Tak. I zapewni to właśnie nie tylko ciepło dla tego domu, który jest w off-gridzie, tylko jeszcze właśnie prąd. A zimą tego prądu zawsze się zużywa więcej. I to nie mówimy nawet o ogrzewaniu, pompą ciepła czy czymkolwiek, tylko chociażby o tym, że ciemno jest w tej chwili, ponuro, więc każdy jednak to światło lubi świecić sobie i takie rzeczy używać. Jak telewizor, też się częściej na pewno ogląda telewizję zimą niż latem. Latem są jakieś inne zajęcia, a to pojedziemy nad wodę, a to coś, a to sobie posiedzimy w basenie, więc no jest na off-gridzie co robić. Ja cały czas tutaj powolutku sobie dubię, oczywiście staram się skoncentrować bardziej na rozmowie niż na tym, co robię, ale chodzi o to, że chcę przygotować właśnie powiązanie tego, tych baterii kondensatorów, bo tak to bateria kondensatorów, czyli zestaw iluś tam kondensatorów. Chcę podłączyć razem i zobaczyć, jaka będzie po prostu różnica, czy ustabilizujemy to napięcie na tyle, żeby nic już więcej nie robić, nie dokładać stabilizacji, bo ja zawsze jestem zwolennikiem jak najprostszych rzeczy, aby nie komplikować sobie tego projektu, bo oczywiście w tej chwili bym założył dowolny przetwornik DC-DC, pięknie napięcie wystabilizował, tylko ile bym pieniędzy musiał na to wydać, a tak mam kondensatory z odzysku i tak z urządzenia, które już miałoby być oddane do utylizacji i kondensatory są z odzysku, więc być może to wystarczy, a jeżeli to nie wystarczy, to będę szukał dalszego rozwiązywania tego problemu dopiero. Panie kolego, co pan tam po wykształceniu jest? Bo to tak trochę coś mi tutaj... za dużo mądrych rzeczy ty mówisz, tak? To znaczy, ja jestem z tych ludzi, co lubiłem chodzić, żeby było śmieszniej, do szkoły, ale nie lubiłem się uczyć. Taka ciekawostka. Więc ja z teorii zawsze byłem słaby i jestem do dnia dzisiejszego słaby i ludzie mnie łapią na pewnych błędach. Natomiast najpierw skończyłem szkołę elektroniczną, później skończyłem szkołę elektryczną, a później jeszcze sobie poszedłem na informatykę, bo w sumie informatyką się zajmowałem przede wszystkim. Więc taka też ciekawa sytuacja, że w tej szkole dla dorosłych, kiedy przyszło do egzaminu i okazało się, że wchodzę na salę egzaminacyjną, to ludzie z zespołu egzaminacyjnego mówią, no właśnie na pana czekaliśmy, bo nie możemy rozpocząć egzaminu, tylko ja siadam jako ktoś zdający egzamin. I oni mówili, no sobie człowieku nie rób jaj, my cię znamy przecież od lat, ty w informatyce przecież jesteś od lat 90. Ja mówię, że tak, ale dopiero teraz szkołę odpowiednią kończę, więc to też tak było śmiesznie, że ten spóźniony egzaminator przyjechał, bo to z komisji z Gdańska gdzieś tam też. Tak czy inaczej okazało się, że no, zdawałem ten egzamin, tak, więc z wykształcenia elektronik, elektryk i informatyk. Także takie fachy kształcone, ale to bardziej dlatego, że lubiłem zawsze chodzić, wymieniać informacje, wiedzę ze znajomymi, bo kiedyś z internetem nie było tak jak dzisiaj, że można było sobie fajną grupę założyć, tak jak chociażby u nas się na tej grupie Kogeneracja fajnie dzieje, na YouTubie się fajnie dzieje, na takich kanałach jak czy Dobry Projekt, czy właśnie mój kanał, no to po prostu kiedyś trzeba było właśnie w ten sposób, żeby chodząc do szkoły poznawać fajnych i ciekawych ludzi. No i tak też to było, że bardziej dlatego chodziłem do szkoły, a nie dlatego, że lubiłem się uczyć. Okej. Wniosek z tego jest taki, że mamy do czynienia z człowiekiem renesansu. Nie mów mi jeszcze, że obrazy malujesz, bo jak mi powiesz, że jeszcze obrazy malujesz i grasz na fortepianie, to już w ogóle. Jeżeli chodzi o granie na instrumentach, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o malowanie, nie. To nigdy mi to nie wychodziło i w ogóle właśnie nie mam pomysłu też graficznie, zresztą widać po mojej grafice nawet na kanale, że no graficznie jestem denny i tak samo nie chce mi się montować filmów. Fajnie, ciekawie, tylko naprawdę najchętniej bym to po prostu wrzucił tak jak sfilmowałem i nic nie robił z tym, nic nie ciął, nic nie wycinał. Ja wiem, że to się trochę na mnie mści, bo mógłbym mieć więcej osób oglądających, natomiast no tak to jest, jak człowiek jest bardziej taki techniczny i przywiązany. Chociażby wygląd tego wszystkiego. Zobaczcie, ja to robię w najprostszy sposób. Mam jakieś stare ścinki kabli, których też nigdy nie wyrzucam i sobie tutaj to robię. No, a też tak jeszcze przy okazji, bo akurat dzisiaj też właśnie przyszedł polecony z PGNiG. Słuchajcie, to wcale przejście na ten gaz z tego Tauronu na PGNiG nie poszło tak pięknie, jak wszyscy obiecali. Także no, gazu mi na szczęście nie odłączyli ziemnego, ale też naprawdę jak dostałem rachunek za 10 000 za gaz, no to wiecie, jak się nogi mi ugięły, tak? Się okazało, że to była pomyłka PGNiG na szczęście i to zostało wszystko odkręcone.
No ale też zobaczcie, jak można w bardzo łatwy sposób kogoś załatwić, że tak powiem, delikatnie mówiąc. No. Także... Dobra, dobrze. Żeby za długo nie było... Będziesz się zabierał za lutowanie, tak? Tak, będę się brał za lutowanie. Okej, to zaraz ci pociachaj te sceny. Dobrze, to ja w takim razie za chwilę przejdziemy w takim razie do akcji lutowania. Korzystam z okazji, że mam Cię na wyciągnięcie ręki, w związku z tym pytać mogę. Tak jest. To pytanie błądzi. Właśnie. Koszt takich kondensatorów, czyli jak gdyby to takie, umówmy się, że wystabilizowanie tego prądu, tak, no bo temu to ma służyć, tak, dobrze to rozumiem, tak, żeby ktoś tak zrozumiał to, kto się nie zna, powiedzmy, na tym, tak? Tak. Kondensatory zawsze stabilizują napięcie i przede wszystkim tak zwane tętnienia prądu, czyli w momencie pobierania prądu jest taki, no często to widzimy na przykład na żarówkach, tylko to mówimy o prądzie przemiennym, a tu jest akurat prąd stały, ale zasada działania jest ta sama, czyli w prądzie stałym jest łatwiej te tętnienia prądu wyregulować, bo wystarczy właśnie taką baterię kondensatorów zastosować lub też czy akumulator, lub też jakiekolwiek inne urządzenie, które by stabilizowało to napięcie. Oczywiście są też stabilizatory już obecnie, tak jak wcześniej wspominałem, czyli te przetwornice DC-DC i one niewielką mocą kondensatora potrafią wystabilizować już to napięcie, ale ta przetwornica musi pracować na bardzo wysokiej częstotliwości, czyli nawet liczonej w megahercach, na przykład około 1 MHz już przetwornice sobie bardzo fajnie będą radzić z takimi tętnięciami prądu, bez użycia znowu dużej ilości kondensatorów. Także to dzięki półprzewodnikom. Ja naprawdę właśnie już to kiedyś powtarzałem wiele razy i będę powtarzał, że taka rewolucja, jaka nastąpiła od czasu, kiedy ja w roku tam 97 kończyłem szkołę elektroniczną, do teraz, to jest naprawdę postęp przeogromny we wszystkim, łącznie z kondensatorami, że dzisiaj kondensator tej wielkości można kupić już jako superkondensator, czyli mieszczący się w dłoni i on będzie miał pojemność około 1 farada na przykład. Fakt, że są budowane na niższe napięcie, bo około tam 3 czy 5 V, ale można też je połączyć szeregowo, zwiększając napięciowo. Natomiast no, właśnie za moich czasów i zawsze to będę powtarzał, nauczyciel elektroniki, elementów elektroniki mówił o tym, że 1 farad to jest pojemność całej kuli ziemskiej, a w tej chwili właśnie kondensatory 1, 2, 3, 5 faradów to nie jest nic dziwnego, co kiedyś właśnie pojemności takie 470 mikrofaradów to już były jedne z większych, natomiast już takie pojemności typu 15 000 mikrofaradów to już był kawał wielkiego kondensatora elektrolitycznego, który tam to napięcie stabilizował. Także wszystko się zmieniło. I półprzewodniki, i kondensatory. Koszt właśnie, jeżeli chodzi o to, no cena. To jest tutaj te kondensatory, tak jak mówię, są z zysku, więc one są za darmo i takie chodzą pewno po 20 zł, a taki kondensator, który by zastąpił tą całą baterię kondensatorów, czyli taki, patrzyłem ostatnio, powiedzmy 6000 mikrofaradów pojemności 500 V, to jest cena na poziomie 130 do 150 zł za używany i około 600 zł za nowy. Tak mniej więcej się kształtują ceny tych kondensatorów. One, jeżeli oczywiście nie są napuchnięte, elektrolit nie wyciekł, to jest właśnie dlatego takie zawsze nacięcie na kondensatorze. Jeżeli ono jest podniesione, to jest miejsce, w którym ma fabrycznie wybuchnąć w razie coś kondensator, jeżeli coś w nim się złego zadzieje. Niestety czasami też ten elektrolit wycieka w tą stronę. Ja dlatego jestem zwolennikiem, że kondensatory powinny być montowane do dołu, czyli tak jak teraz, a w większości urządzeń jest odwrotnie, że kondensator tak spoczywa na płycie głównej, czyli że ten elektrolit w razie coś z niego wycieknie, to wycieka na płytę główną, wyżerając ścieżki. No to też jest takie moje praktyczna zmiana, którą bym zastosował w wielu projektach, a wielu projektantów się w ogóle z tym nie liczy. Kondensator montują, uznają, że jeżeli na nim jest napisane, że wytrzyma 105 stopni, to wytrzyma, a tak naprawdę, no niestety przy już 90 stopniach to te kondensatory tak się już smażą wewnątrz, no się po prostu zaczyna elektrolit powolutku gotować i swoją sprawność taki kondensator traci. Także pytanie mam do Ciebie z tego względu, że ja widzę, że Ty używasz, prąd, rzeczy takie elektryczne, elektroniczne. Ostatnio też widziałem na zewnątrz przy Twoim kogeneratorze, który oczywiście też jak najbardziej będziemy mieli okazję pokazać naszym widzom. Czy przydałyby Ci się skrzynki do tej elektroniki? Takie plastikowe, takie może bardziej hermetyczne, tak? Słuchajcie, ja tu specjalnie mówię i sygnalizuję, ponieważ byliśmy w firmie Kradex, a oni zajmują się dosłownie skrzynkami pod elektronikę, no nie wiem, to już pod OZE, to już wręcz można powiedzieć, że to się świetnie by nadawały, a teraz mało z tym jeszcze możemy znaleźć w kogeneracji zastosowanie. Czy nie przydałyby Ci się?
To znaczy w kogeneracji. W kogeneratorze akurat jak najbardziej tam ta elektronika moja jeszcze cały czas fruwa, jak zobaczycie dzisiaj zapewne. Ona cały czas jednak wewnątrz fruwa, no bo te elementy się co chwilę wymieniają, a to stosuje inną przetwornicę, bo niby ta przetwornica mocowo była dobra, ale nie stabilizowała jak należy napięcia i tak dalej, i tak dalej. Przydałoby się? Tak. Jak krótkie pytanie. Jak najbardziej będzie. Wielka, ogromna prośba, Robert, bardzo Cię prosimy, podeślij tutaj naszemu przyjacielowi Waldkowi, tak, żeby mógł okiełznać ten prąd i żeby to zrobił w sposób taki, co by do niego wiatr, woda, deszcz, śnieg się nie dostawał. Tak jest. Tak? A poza tym, żeby Ci widzowie nie pisali na Twoim kanale, że Ty masz te kable luźno tam Ci latają, dokładnie. Że się zaraz przewrócisz o te przewody. Dokładnie tak. I teraz ta rutownica transformatorowa, która ma no, pewno ze 30 lat, więc bardzo lubię jej używać, bo grot potrafi zagrzać się do 350 lub więcej stopni i bez problemu można oblutować takie właśnie 2,5 kwadrat przewody. Po prostu chwyta ta cyna bez najmniejszego problemu. No a tak nowoczesną taką lutownicę też mam, grotową, no ale to naprawdę zanim ona nagrzeje, niby się ustawi te 300 stopni, ale nie lutuje tak skutecznie jak ta. I poza tym tu mamy ciepło, czyli naciskam ciepło, mam na żądanie i ta cyna pięknie, czyli pobielam te kable w bardzo prosty i przyjemny sposób, czyli kilka sekund trzymania i jest już oblutowane, nie muszę się nic bawić w jakieś pasty lutownice, w kalafonie. Wiadomo, że tu w cynie też jest akurat kalafonia w jej wnętrzu, bo tak jest cyna projektowana, że w środku ma kalafonie. No ale tak jak widzicie, pięknie się tu... Wszyscy mnie ganią za to, że właśnie nie mam żadnego stolika, ani nic do robienia, tylko właśnie tak tutaj kombinuję, jak tu widać przed chwilą. No ale ja już tak zostałem nauczony i tak sobie radzę, że po prostu zazwyczaj biorę gazetę tylko, żeby nie poniszczyć ceraty, która jest pod spodem, notabene, którą bardzo moi widzowie nienawidzą, bo na kamerze po prostu oczopląsu można dostać, jak się patrzy na te wzorki, tak, na tej ceracie. No. I tutaj z nagrzaniem takich elementów tą lutownicę nie ma żadnego problemu. Grot muszę wymieniać dosyć szybko, czyli po 15 do 20 minutach ciągłej pracy już by były do wymiany. No ale tak jak mówię, mi to nie przeszkadza w tej chwili, to jest naprawdę tak. Ale grot to byś obrał trochę więcej, że do takiego przewodu byś dokładnie z takiego przewodu robię grot. Tak, no tak. 2,5 kwadrat robię z takiego przewodu grot. To ja się pochwalę też widzom dobrego projektu odnośnie tego, że sam robiłem też takie groty, sam lutowałem, w związku z tym wiem, że się da i że w tej chwili to, co słyszymy, być może piski w tle, to dlatego, że wyszliśmy z off-gridu, bo przyszła godzina 13 i jesteśmy już w tej chwili na on-gridzie. Czyli poszło w sieć. Czyli w tej chwili tak z sieci korzystamy i akumulator będzie się ładował po to, żeby od godziny 15 znowu korzystać z off-gridu, czyli z tej niskiej taryfy. Czyli w tej chwili jesteśmy wpięci w sieć. Tak, w tej chwili się samo wszystko wpięło w sieć. Jak ktoś słyszał w tle ten trzask, to znaczy, że tutaj się cały czas coś dzieje. To znaczy przeskakujemy my, to znaczy to Waldek przeskakuje z sieci swojej wewnętrznej off-gridowej na sieć on-gridową. W czasie, kiedy jest on-grid, jest również też ładowany ten Twój akumulator. Dokładnie tak. Tak jest w tej chwili, natomiast docelowo miało to tak działać, że z tego kogeneratora być ładowane. Natomiast no, kogenerator generuje o wiele więcej energii niż jest to potrzeba, więc no, zobaczymy, jak to właśnie będzie z przyjmowaniem tej energii, czy nie, bo nie chciałbym już dokupować następnego akumulatora, bo ten wystarczy mi naprawdę w zupełności. Natomiast no, zobaczymy właśnie w praktyce, jak zawsze to mówię, jak to wyjdzie w praniu. Także w kondensatory łączę tutaj oczywiście wszystkie równolegle, czyli minus do minusa, plusy do plusa. Na koniec zaciągnę, bo tu nie będzie płynął jakiś wielki prąd. Oczywiście udarowy będzie płynął wielki, ale nie ciągły wielki, więc można sobie zastosować właśnie tak cienkie kable. No i to bez problemu. To reasumując temat związany z uporządkowaniem tego wszystkiego, co jest nieuporządkowane, tak? To jest kwestia Kradex, skrzynki. Robert, please, bardzo Cię prosimy, żebyś podesłał tutaj, prześlę Tobie namiary do Waldka, a Waldek dzięki temu będzie w stanie troszkę tutaj to poukładać i pozamykać. Dokładnie.
To teraz możemy sobie zobaczyć, jak to zabezpieczasz, tak? Chodzi o to, że chcę zabezpieczyć chociaż wstępnie, tak, żeby nie było tutaj przypadkowego dotknięcia, bo jednak tutaj będzie na poziomie 500 V. 500 V. Tak, więc nie robi wrażenie. I to jeszcze prądu stałego, tak? Właśnie też ludzie przy okazji, nie mówi się napięcia stałego, tylko właśnie prądu stałego, bo płynie prąd, a nie napięcie, więc dlatego używanie sformułowania, że tu jest 500 V prądu stałego jest prawidłowym zwrotem, bo często też mi ludzie na to zwracają uwagę, że ja nieprawidłowo mówię. Nie, to jest jak najbardziej prawidłowo. Znaczy ja słyszałem ostatnio, że zwracają zawsze ci uwagę, którzy się wczoraj coś dowiedzieli. To on się dowiedział ktoś coś wczoraj i najchętniej, żeby chciał poprawiać. Po prostu napięcie jest i jest zmienne, bo te kondensatory jak będą się ładować, to będzie napięcie zmienne, czyli będzie się zmieniało w czasie, ale nie będzie napięciem przemiennym, tylko właśnie stałym tutaj, ale prądem. To też taka jest właśnie troszkę, tak się upewniłem 2 razy. Plus podłączyłem do tej strony jeszcze taka ciekawostka, a minus do tej, żeby się równo napięciowo ładowały. A co to jest za taśma w ogóle? To jest jakaś taka izolacyjna? To jest taka taśma, którą używam do izolacji termicznej, ale to jest taka kauczukowa, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o kauczukowa, coś takiego. Na pewno jest dobrym izolatorem, czyli nie przewodzi napięcia, więc spokojnie można tu w ten sposób. Oczywiście jeszcze całość skleję taśmą materiałową, którą najbardziej lubię z wszystkich taśm, czyli tego typu taśmą materiałową i to oczywiście ja tam używam też tu w tym przypadku Tesy, nie dostaję nic od Tesy, ale no to jest dosyć ciężkie też i trzeba to właśnie połączyć, bo na płycie głównej by było tak zrobione i ten elektrolit, tak jak mówiłem, by był, a u mnie to będzie na razie niestety po prostu tylko wisiało. Ale chodzi o to, żeby... A to druciarstwo, tak? Tak. Dobrze, okej. To ja nie wiedziałem nawet, co to znaczy druciarstwo, ale obejrzałem na kilku filmach jakichś różnych na YouTubie, się dowiedziałem, że jak coś się robi tak od ręki, tak na zasadzie... To znaczy tak, no najbardziej prawidłowo to by było tutaj płytka drukowana, z obwodem drukowanym i one powinny być wlutowane. Natomiast jeżeli się robi tak, no to można też skleić. Ale znowu klej też nie wiadomo na ile będzie trzymał, więc ja to po prostu... Okej, zabezpieczasz tak, żeby nie było do tego dojścia. Przez przypadek ktoś nie dotknął. Ktoś, pewnie ty, jedyną osobą, która pewnie będzie tam przy tym... Znaczy, no niestety tak nieraz jest, że tutaj do skrzynki bezpieczników też dochodzą inni, więc... Dobra. A na razie, jak już to podłączę, to zostawię na ileś tam dni, bo przeprowadzę test. Nie będzie jednorazowy test, tylko czy przyniósł jakikolwiek rezultat. Więc... Czyli chwilę trzeba na nim popracować. Tak, w tej chwili można by było też taką szeroką taśmą izolacyjną to ładnie jeszcze obtulić i w ogóle, ale ja myślę, że to na ten moment, jeżeli to będzie świadomie korzystane, tak, z kogoś, bo to też każdy zawsze mówi z uprawnieniami czy nie z uprawnieniami. Powiem tak, trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem. Zawsze. Bo to prąd. Tak, bo to prąd i tak samo jest taka ciekawostka, jeżeli robiłem sobie te wysokościowe wszystkie rzeczy do wspinaczki i tak dalej. Uprawnienia, no tak, a chodziło o sam fakt szkoleń i pytania, które było w teście. Czy boisz się wysokości? I ja jako jedyny chyba z całej grupy zaznaczyłem, że się boję. Tak. I jako jedyny dostałem, tak? Bo dlatego, że z tej całej grupy, bo to tak było śmiesznie, że no to, że ja się boję wysokości, to nie znaczy, że nie mogę pracować na wysokości, tylko właśnie mam tą świadomość, że ta wysokość jest taka i trzeba zachować inne środki bezpieczeństwa. Także tutaj też w ten sposób zabezpieczam. Myślę, że będzie dobrze. Tak? Tak, i tutaj będziemy już podłączać od razu do falownika. Plus i minus. Mam nadzieję, że wszystko zrobiłem dobrze, że nic tam na online nie wyskoczy. Zamiast pytanie, gdzie podłączamy w takim razie? No właśnie, więc zamiast paneli mam podłączony kogenerator za mostkiem prostowniczym i podłączam w tej chwili tą baterię kondensatorów, podłączam właśnie do wejścia paneli równolegle z tym kogeneratorem. Po to, żeby właśnie to napięcie nam się tutaj ładnie rozłożyło. Układało, tak. Okej. No ciekawe. To tak przy... Tutaj te zaciski niestety nie mają zbyt dużo wolnego miejsca. Równo z panelami to idzie w tej chwili. Tak, równolegle z wejściem panelowym plus i minus. I równolegle z kogeneratorem. Bo kogenerator w tej chwili przez falownik jest traktowany jak panele. Jak panele. No i czyli dlatego, prąd z niego, tak? I dlatego to niezbyt dobrze działa.
niezbyt dobrze, to znaczy właśnie odciąża nam pracę, no i prawdopodobnie dlatego to nie pracuje tak jak powinno. Co to jest właśnie? Z prądnicy jest mostek trójfazowy prostowniczy, podłączony tutaj, jest 100 amperowy z zapasem, z takim radiatorem fajnym, natomiast też się nieźle grzeje, czyli dochodzą 3 przewody z prądnicy, czyli tak jak z wiatraka i wychodzi już prąd stały plus i minus na wyjściu. To jest falowniczek? Co to jest? To jest mostek prostowniczy, trójfazowy. Trójfazowy, czyli ma 6 diod prostowniczych w sobie wmontowanych. Schemacik jest tutaj na nim, nie wiem czy będzie widać. No, być może widać. Model 100 A, tak? Tak, to jest wersja 1600 V. 1600 V maksymalnego napięcia i 100 A. Czyli z prądnicy przechodzi tutaj mostek prostowniczy, tak? I prąd DC jest Tak. wrzucony w falownik. Falownik, wejście w fotowoltaikę, czyli PV. Waldek, słuchaj, poczekaj, o co tu chodzi? Bo jak ja byłem ostatni raz tutaj w tym samym miejscu, po nocy kręciliśmy, to stało, to niezapakowane, a teraz to ja ci powiem, to jest taka skrzynia nawet elegancka. No właśnie, w miarę elegancka skrzynia i to chodziło bardziej o wygłuszenie tego wszystkiego. W każdym razie będziemy odpalać go dzisiaj po raz pierwszy. Będę ten test robił przez około godzinę i właśnie przy Tobie, skoro jest taka możliwość. Każdy się zawsze dziwi, jak to jest zasilane. No ta rura od gazu, ona była mało widoczna, bo nie była pomalowana na żółto, czyli teoretycznie było trochę niezgodnie z przepisami, teraz jest, poprawiłem się. Jest pomalowana na żółto. Jest zawór gazowy, który odkręcam sobie po prostu zwykły, na razie manualny. Aha, tam go widać, dobrze. tak? Natomiast w tej chwili jest w pozycji odkręconej, natomiast tutaj docelowo będę założę albo taki mechaniczny, elektryczny. Chodzi o to, żeby to się samo zakręcało w przypadku zgaśnięcia silnika dodatkowo. Czyli dodatkowe zabezpieczenie to jest, że nigdzie ten gaz się nie będzie tutaj ulatniał. Otwieramy skrzynię. Teraz właśnie na razie nie mam jej dokończonej. To jest po prostu tylko tak położone, więc sobie robię tutaj troszkę, że tak powiem, manualnie sobie to pomagam. Czyli robię w ten sposób. Ty to jest wełna? To jest wełna 10 cm i tak jak widać perforowane, więc to bardzo dobrze wchłania dźwięk. Właśnie to, co wszyscy mówili, że jak ty przy sypialni mogłeś zrobić. Tam oczywiście jest prądnica i jest, tak jak widać, bez puszki jak należy. Poczekaj, moment, puszka, to prosimy, kogo prosimy? No właśnie. Dobra, Kradex. Słuchajcie, chłopaki, Kradex, pomóż ta nam, jak nie wiem, skrzynkę, coś dajcie i tak dalej. Ty, Waldek, w razie czego założysz, to pokażesz swoim widzom, jak Dokładnie to tam tak. spożytkowałeś. W każdym razie tutaj niby coś próbuję, ale te skrzynki, które tu leżą, no właśnie tymczasowo po prostu coś założyłem, żeby to mi nie latało. Natomiast Można lepiej. można lepiej i to trzeba zrobić lepiej, bo i tak tu już są przewody poukładane, jest to wszystko pomocowane, nie lata to. Jest tutaj ocieplone już takim specjalnym pasem niepalnym, jest to wszystko ocieplone, żeby nie tracić tego ciepła. Jest to w ten sposób zrobione. Tu tak samo ten kolektor wydechowy został pod spodem tam tym pasem ocieplony. Jest prądnica, jest to połączenie. Pierwsi widzowie pierwszy raz oglądają, co my tutaj mamy. To jest tak, silnik od Matiza. Silnik od Matiza 0,8 litra pojemności, 36 kW mocy mechanicznej maksymalnej, natomiast go oczywiście tak nie żyłujemy. Jest tutaj serwomotor, tam ten czarny, co widać, z tym młotkiem narysowanym. To w każdym razie jest to serwomotor o mocy 23,5 kW, który wykorzystywany tu jest jako prądnica. I maksymalną moc, jaką ma mi dawać, to oczywiście jest to tylko 5 kW, które potrzebuję. No i jest tutaj akumulator, jest układ wydechowy, czyli jest odzyskiwanie ciepła ze spalin tym wymiennikiem. To jest, każdemu podpowiadam, to jest wymiennik ciepła EGR od Peugeota 2,2 litra 607 diesla i on kosztuje w używce ze stali nierdzewnej, gotowy taki wymiennik ciepła kosztuje 40 zł. Więc nie ma sensu kombinować, szukać i tak dalej. Tam jest później układ wydechowy standardowy, pozostawiony od Matiza, tylko tak zmodyfikowany, żeby się on tutaj namieścił w tej najniższej części. Bo ten układ wydechowy się też mocno nie grzeje i żeby tutaj... Panie, odpal pan go. No i właśnie. I teraz, jeżeli chodzi o procedurę odpalania, to i jak zwykle zawsze coś tam jest i trzeba. No i tutaj jest taki myk, że oczywiście na razie jest to sterowanie ręczne, ale to będzie z domu zapotrzebowanie na energię cieplną, czyli Digital Port 4 w moim przypadku. Tam odpala, tam sobie puścił rozrusznik, ja już nic więcej nie robię. Na razie pracuję na benzynie niestety, nie na gazie ziemnym, tylko na benzynie. I teraz właśnie
pokażę taką magię. Uwaga na kabel. No. Chodziło o to, że po prostu on nie hałasuje, mimo że to nie jest jeszcze poskręcane, ma wiele dziur. No to już... Ty, panie, idzie normalnie z tobą gadać. Tak. Słychać normalnie. Ja się krzyczeć tutaj nie muszę. Słychać przejeżdżające samochody za plecami naszymi. Natomiast ten kogenerator sobie po prostu powolutku pracuje. Tak jak mówię, on tu ma jeszcze szpary, nie szpary. Ale to jest zupełnie co innego niż przy pierwszym, jak pamiętasz, teście, gdzie... było. A on wchodził na wysokie obroty, w tej chwili trzyma 2000 obrotów. I w tej chwili to, co on za chwilę będzie się przełączał na gaz ziemny, więc będzie trochę nierówno pracował, ale ja idę zobaczyć, jakie pokazują tam napięcia. Dobrze, to jest istotne. Powiedz mi, jak z tymi tutaj kondensatorami? Okej, nic nie wybuchło, nic nie wystrzeliło. W tej chwili jest 250 parę voltów i wzrasta to powolutku. Już nawet Możemy zobaczyć? Już nawet zaczyna się jakaś produkcja, tak? Tutaj spójrz na wyświetlacz w lewym górnym rogu, widać, że rozpoczyna się produkcja. O tak, właśnie, widać? Tak. 255 V i 400, 1000 W już leci. Czyli on to czyta tak, jakby z paneli dostawał. Tak, jakby z paneli dostawał, dokładnie tak. 244, tak? Tak, dokładnie. 233. No tak, i chodziło o ustabilizowanie właśnie tego napięcia. I zobaczymy przy większych mocach, bo oczywiście 1000 W nie jest dużo. Aha. A zaraz bo jak to jest obciążenie 1000 W, tak? Tak, bo on będzie sobie niestety nie ma gdzie odbierać. To jest tylko akumulator właśnie i nie ma gdzie odbierać. Uważam tak, że jesteśmy w takim momencie na tym naszym odcinku, że tak, jeżeli ktoś oglądał nas po raz pierwszy, to dostał przynajmniej 2-3 informacje w zakresie podstaw ABC kogeneracji. Czyli o co chodzi, że chcemy uzyskać ciepło bardziej niż energię elektryczną, tak jak Ciebie dobrze zrozumiałem, co normalnie w standardowych kogeneratorach jest, powiedzmy, że pomijane, trochę po macoszemu się do tego tematu podchodzi. Dla Ciebie to był priorytet. Prąd elektryczny i to wszystko idzie pod falownik, po to, żeby w momencie, kiedy nam panele nie podają, to możemy skorzystać tutaj i możemy zasilić to czy benzyną normalną, czy tudzież tak jak u Ciebie gazem ziemnym. Słuchajcie, trzymajcie się w takim razie i kto z nami będzie chciał więcej, to w kolejnym odcinku dowiemy się trochę więcej na temat tego, co się działo od naszej ostatniej wizyty do dnia dzisiejszego w kwestii testów, czyli jakie jest spalanie, jakie są uzyski, bo Waldek w tej chwili już wie, że się nie wygłupił. Zgadza się? Tak. Bo Ty się zastanawiałeś nad tym, czy nie będzie wtopy w zakresie takim, że będziesz się śmiał razem z widzami, tylko że będziesz się musiał śmiać z siebie. Dokładnie tak i przyznać rację widzom, bo wszyscy mi mówili, że jest to niemożliwe, co mi się udało zrobić. Zapraszamy na kolejny odcinek. Trzymajcie się i widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć!